Siema, tu Wahacz. Volvo XC40 Recharge było pierwszym pełnym elektrykiem tego producenta z premierą w 2019 roku i bazowało na spalinowcu z roku 2017. Zatem jeśli ktoś poszukuje Volvo, co prawda na prąd, ale maksymalnie w innych obszarach nawiązujące do spalinowych modeli tego producenta, no to XC40 jest optymalne. Sprawdźmy, czy warto się nim zainteresować. Obecnie to pytanie jest szczególnie zasadne, ponieważ na rynek wchodzi model EX30, który jest co prawda o 17 cm krótszym samochodem, ale jednocześnie jest on też tańszy od XC40 wyjściowo aż o niemal 80 000 złotych. Nie miałem jeszcze okazji się nim przejechać, ale po statycznym kontakcie mogę powiedzieć, że będzie on też bardzo odmienną konstrukcją, jeśli chodzi o ogólny odbiór, bo wiele rzeczy w nim zostało zmienionych. Na przykład zniknęły zegary za kierownicą, a wskaźniki przeniesiono na ekran środkowy, czy też usunięty został dedykowany sterownik lusterek. Tego typu modyfikacji jest więcej, więc mówiąc o przypominaniu spalinowych Volvo w przypadku XC40 Recharge, miałem też na myśli ogólnie bardziej tradycyjny sposób obsługi, który to wraz z wprowadzeniem zupełnie nowych elektryków tej marki odchodzi do lamusa, no ale w testowanym weteranie jeszcze pozostaje. Słowo weteran, patrząc na wiek konstrukcji, tutaj pasuje, ale pod kątem wyglądu, moim zdaniem testowany model wcale źle się nie trzyma, bo Volvo w minionej dekadzie stworzyło świetną koncepcję stylistyczną, która oparta została o dosyć proste linie, które dobrze się starzeją. XC40 w 2022 roku przeszło też lekki lifting, który zmienił zderzaki czy kształt przednich świateł, co wyszło temu modelowi na dobre. Do jazdy dostałem lepiej wyposażoną wersję Ultimate, ale względem bazowego Plusa nie różni się ona niczym w obszarze wyglądu. Lakier wymaga dopłaty 3400 zł, a 19-calowe felgi są w standardzie. Wersja elektryczna od spalinowej odróżnia się bardziej zabudowanym przodem i tyle. We wnętrzu XC40 wciąż wygląda moim zdaniem bez zarzutu. Widać tutaj co prawda mniejsze wyrafinowanie względem droższych modeli, np. na tunelu środkowym, ale ogólny styl pozostał i efekt mi się podoba, bo mamy tutaj minimalistycznie zaprojektowaną przestrzeń i różne kształty, które zgrabnie się ze sobą komponują. W testowanym egzemplarzu znalazła się tapicerka, która powstała z mieszanki wełny, co nie zdarza się często w samochodach. Kosztuje ona jednak najwięcej ze wszystkich, bo 10 700 zł i według mnie, chociaż jest ona oczywiście przyjemnym dodatkiem, to nie wyróżnia się aż tak, aby koniecznie za nią taką kasę dopłacać. Tym, co najbardziej odróżnia elektryka od modelu spalinowego XC40 jest dynamika, bo w benzynie do dyspozycji kierowca może mieć albo 163, albo 197 koni mechanicznych generowanych z 2-litrowej benzyny, a odmiana Recharge może oznaczać albo słabszy układ napędowy, mający wciąż słuszne 237 koni, albo to, co mamy w egzemplarzu testowym, czyli odmianę z 2 silnikami generującą ogromne 408 koni mechanicznych. Przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. I takie od 90 do 140 km na godzinę. Tak duża moc jest tutaj połączona z faktem, że XC40 jest modelem wyłącznie elektrycznym, co skutkuje w nim natychmiastowymi i bezpośrednimi reakcjami na wciskanie gazu. Biorąc te czynniki pod uwagę, dostaje się auto, które jest brutalne podczas przyspieszania i też ciekawie w tej brutalności niepozorne, bo jego nadwozie zupełnie nie zdradza, że możemy mieć tutaj do czynienia z taką mocą i z takimi osiągami. Też sposób zachowania pedału gazu domyślnie nie jest przesadnie ostry i na co dzień jeżdżąc tym autem nie trzeba aż tak się pilnować. Przy czym wciąż czuje się potencjał samochodu, a też łatwość i płynność, z jaką zwiększana jest prędkość, sprawiają, że jednak pewna doza samokontroli jest wymagana, aby nie skończyć z wartością 20-30 km na godzinę większą niż nakazują znaki drogowe. Wbijającą w fotel reakcję wykrzesać można dopiero po wyraźniejszym wciśnięciu gazu i wtedy robi się naprawdę grubo i frajda, jaką daje przyspieszanie XC40 jest niesamowita i jak w mało którym aucie startowałem czasami spod świateł, tak po prostu zostawiając innych daleko w tyle. Oczywiście kończąc na okolicach 50 km na godzinę, bo uważam, że w przeciwieństwie do spalinówek, takie krótkie przyspieszenia są w elektrykach najfajniejsze i dalej cisnąć nie trzeba. Bardziej uniwersalne zestrojenie pedału gazu jest tutaj wskazane ze względu na fakt, że Volvo nie oferuje w XC40 wyboru trybów jazdy i dostaje się wyłącznie jeden drogowy oraz jeden offroadowy. Realny problem to nie jest, ale szkoda, że Volvo zrezygnowało z większych możliwości personalizacji w tym obszarze. Mocne silniki czerpią energię z akumulatorów o pojemności 82 kWh i według katalogu ma to zapewnić zasięg w trybie elektrycznym na poziomie 535 km. Ja testowałem
ten model przy temperaturze kilku stopni na plusie i w warunkach mieszanych uzyskiwałem okolice 370 km. Na taki wynik składało się zużycie energii w mieście w okolicach 21 kWh na setkę, na zwykłych drogach poza miastem komputer pokazywał 17 kWh, a na ekspresówkach 25. Dla fanów maksymalnie oszczędnej jazdy bardziej przeznaczona została słabsza wersja z jednym silnikiem elektrycznym, a dla miłośników maksymalnego zasięgu jest opcja do kupienia do słabszego silnika większych, takich jak w egzemplarzu testowym akumulatorów. Ładować samochód można na dwa sposoby. Szybszym jest prąd stały i złącze CCS i wtedy auto przyjmuje do 200 kW, a ładowanie do 80% trwa katalogowo 28 minut. Jest też opcja prądu zmiennego i ładowanie kablem typu drugiego i wtedy czas do pełna to około 8 godzin. Przez rozmiar akumulatorów najsłabsze ładowanie z domowego gniazdka trwa ponad dobę i wypada je traktować jako opcję pomocniczą. Energia odzyskiwana w XC40 jest również oczywiście podczas hamowania, nie można wtedy jednak ustalać precyzyjnie stopnia rekuperacji, jest jedynie możliwość aktywacji trybu jednego pedału. Ogólnie menu elektryczne w testowanym Volvo nie jest zbyt rozbudowane i chociaż najważniejsze rzeczy związane z ładowaniem można tam bez problemów ustawić, to XC40 Recharge nie jest tworem dla osób, które lubią mieć maksymalnie rozbudowany ten obszar. O testowanym modelu mówię XC40, ale wkrótce się to zmieni, ponieważ Volvo planuje zunifikować nazewnictwo swoich elektryków i będzie to oznaczało przemianowanie XC40 na EX40. Modele te zyskają również możliwość zamówienia dodatkowego pakietu Performance, który jeszcze zwiększy moc o 34 konie mechaniczne i w specjalnym trybie wyczuli pedał gazu i aż strach pomyśleć, jak wtedy ten niepozorny crossover będzie przyspieszał. Obecnie jednak, chcąc mieć zwyczajne, powiedzmy 408 koni mechanicznych, trzeba dopłacić 31 tysięcy złotych względem słabszego wariantu. Poza tym mamy jeszcze do wyboru dwie półki wyposażeniowe, wspominane na wstępie Plus i Ultimate, zatem cennik tego modelu nie jest zbyt skomplikowany. Wersja Plus jest moim zdaniem wystarczająca do przyjemnego użytkowania XC40 i z braku wymieniłbym tylko nieobecność podgrzewanych foteli z przodu, a Ultimate wprowadza bardziej bariery jak panoramiczny dach, audio Harman Kardon czy elektrykę foteli, czyli rzeczy, bez których da się żyć. W obu odmianach z kolei dostaje się nowe oprogramowanie zintegrowane z usługami Google, co pokażę niedługo i co pojawiło się we wszystkich modelach Volvo w ostatnim czasie. Do Ultimate wciąż jednak kilka rzeczy można zamówić, chociażby pikselowe światła LED czy pokazywaną wełnianą tapicerkę i maksymalnie doposażony egzemplarz testowy kosztował około 312 tysięcy złotych. Myśląc o ucięciu z tej kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych i skromniejszej konfiguracji ze słabszym silnikiem, można XC40 Recharge mieć też za 3163 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym przygotowanym przez partnera Wahacz TV, firmę Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo na dowolnie wybrany samochód z oferty firmy po wpisaniu w uwagach do zamówienia kodu Wahacz Free uzyskać można za darmo podstawienie auta pod wskazany adres. Kod do skopiowania wraz z linkiem do oferty na XC40 wrzuciłem w opisie filmu. Nowe oprogramowanie zintegrowane z usługami Google objęło oba wyświetlacze w kabinie. Na zegarach dzięki niemu pojawiły się mapy Google, co jest bardzo pozytywną zmianą. Też na plus oceniam bardziej przejrzysty komputer pokładowy i niestety to jest koniec tych plusów, ponieważ jest to też koniec możliwości wyświetlania jakichś różnych rzeczy tutaj. Tak jak przed odświeżeniem tutaj można było sobie też umieścić na przykład to, jaka jest aktualnie grana muzyka, czy też zmieniać źródła dźwięku. Tak, teraz tylko ta mapa i komputer. Oczywiście wszystkie te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o ekspozycję informacji, są i nie ma problemów podczas jazdy, no ale po w pełni elektronicznych zegarach można by się spodziewać czegoś więcej. Zegarami steruje się przyciskami z prawej strony krzyżak, jeśli nie służy aktualnie do obsługi komputera pokładowego, to steruje systemem audio. Z lewej strony mamy obsługę aktywnego tempomatu. Wszystkie przyciski są odpowiednio duże, dobrze pogrupowane, co skutkuje dużą łatwością obsługi. Integracja z Google jest też mocnym punktem systemu inforozrywki, ponieważ mamy dzięki niej chociażby mapy, takie jak na smartfonie, z szybkością działania, aktualnością tras czy punktami zainteresowań. Można też wejść do sklepu Play i ściągać inne aplikacje, chociażby ktoś chciał mieć natywnie w samochodzie mapy Waze, no to też jest taka możliwość. Może też sobie taka osoba ściągnąć YouTube'a i oglądać na przykład Wahacz TV gdzieś tam na postoju, co jest nieprawdopodobnym plusem tego systemu moim zdaniem. Ale poza tym też nie jest idealnie, ponieważ tak jak kiedyś te wszystkie najważniejsze przełączniki związane z działaniem samochodu były na takim ekranie wysuwanym z lewej strony, tak teraz to wszystko jest bardziej poukrywane w menu
i trzeba się więcej naklikać, aby całkiem takie podstawowe rzeczy pozmieniać. To mi się nie podoba. Też nie podoba mi się to, że na przykład mapy mogą się wyświetlać tylko pełnoekranowo. Kiedyś ten ekran był taki trochę bardziej dzielony. Zawartość tych 4 kafelków można sobie tutaj dostrajać, więc ogólnie nie jest źle, a integracja z Google naprawdę robi dużo dobrego dla tego systemu, no ale wciąż wolałbym, żeby te dobre rozwiązania, które były kiedyś, pozostały pomimo tej integracji. Panel klimatyzacji w XC40 niezmiennie zintegrowany jest z wyświetlaczem środkowym. Kiedyś było go więcej na ekranie domowym. Tutaj były takie przełączniki do sterowania każdą ze stref temperaturowych z osobna. Teraz trzeba wchodzić w dedykowane menu, aby do tego się dokopać. Ale OK Google, ustaw temperaturę po stronie pasażera na 19 stopni. Jasne, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 19 stopni. No właśnie, integracja z Google oznacza też obecność asystenta, który w takich sprawach związanych z klimatyzacją czy z wyznaczaniem trasy w nawigacji radzi sobie bardzo dobrze, więc pomimo tego, że wciąż najwygodniej byłoby, gdyby tutaj były jakieś fizyczne pokrętłe przyciski, to sterowanie usprawnione głosem powoduje, że nawet bardziej zakopany ten panel klimatyzacji nie jest aż tak problematyczny. Bardzo ciekawą rzeczą związaną z układem klimatyzacji jest możliwość wyświetlania precyzyjnego stanu powietrza na zewnątrz samochodu, a także monitoring najbardziej szkodliwego PM2,5 wewnątrz pojazdu. Jak widać, filtrowanie tych szkodliwych cząstek jest wyraźne. Pod wyświetlaczem mamy kilka fizycznych elementów sterujących, możliwość odparowywania szyb, jest to jedyne fizyczne sterowanie klimatyzacją w tym samochodzie, też podstawowe elementy związane z systemem audio. Jeszcze niżej znajduje się mata do indukcyjnego ładowania telefonu, jest złącze 12V oraz 2 USB w standardzie C. Kolejne 2 USB-C są z tyłu, chociaż jedno awaryjne USB-A dla osób ze starszymi kablami by moim zdaniem tutaj nie zaszkodziło. Frontowa szyba w testowanym Volvo nie jest mocno pochylona, co skutkuje też dosyć krótkim podszybiem. Maska z kolei należy w tym samochodzie do dłuższych, ale na szczęście jest ona pozioma i dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Widoczność na boki jest ok. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, tylna szyba jest dużych rozmiarów, nie jest też zbyt wysoko poprowadzona. Kamery w systemie 360 stopni wciąż oferują bardzo dobrą jakość. Gdy się odpali taką pojedynczą kamerę, to mamy wysoką rozdzielczość, przez to szczegółowość, też dużą płynność, nie można powiedzieć złego słowa. Problem jest jednak to, że ten system jako całość nie jest unowocześniany już od kilku lat, co skutkuje tym, że na przykład w widoku z lotu ptaka perspektywa w tych dalszych trochę obszarach jest gorzej kontrolowana niż u części konkurencji. Mamy też brak możliwości jakichś widoków 3D, tego typu spraw, no ale to są tylko dodatki, które nie wpływają specjalnie na użyteczność. Na użyteczność wpływa za to fakt, że nie można odpalić sobie podzielonego widoku, to znaczy aby było na połowie taki z lotu ptaka, a na połowie na przykład z kamery z tyłu, co naprawdę czasami utrudnia życie i irytuje podczas manewrowania. Nie wiem, czemu Volvo czegoś takiego nie wprowadziło. Mocy obliczeniowej na te 2 równoległe widoki na pewno by nie zabrakło. Przy niskich prędkościach XC40 oferuje lekko pracującą kierownicę, co w połączeniu z niezłą bezpośredniością reakcji przekłada się na to, że manewrowanie tym samochodem jest sprawne. Wymiary testowanego Volvo to 442 cm długości i 186 cm szerokości, zatem one też sprawiają, że nie jest to auto przesadnie uciążliwe na parkingach. Przy wyższych prędkościach układ kierowniczy jakoś wyraźnie się nie utwardza, ale typowe dla Volvo upłynnienie reakcji sprawia, że sposób prowadzenia i tak jest pewny i płynny, tylko auto po prostu nie zachęca do jakichś szaleństw w zakrętach. Pod kątem stabilności przez obecność akumulatorów mamy trochę mniejsze przechyły nadwozia w elektryku niż w wariancie spalinowym, a co za tym idzie większą sztywność na pokaźniejszych obszarowo nierównościach. Jednak dzięki dobremu neutralizowaniu tych mniejszych nierówności wygoda podróży stoi tutaj moim zdaniem na dobrym poziomie. Podczas jazdy, bez względu na warunki, nie podobała mi się za to kontekstowość odpalania silnika. To znaczy w aucie nie ma fizycznego startera i po wejściu i zajęciu miejsca, a następnie wrzuceniu biegu, wszystko się odpala, a po wyjściu gasi. Zazwyczaj jest to ok, ale powoduje też, że na przykład bez kombinacji z wrzucaniem trybu N albo wysiadaniem przez drzwi pasażera nie udało mi się jako kierowcy opuścić samochodu z włączonymi światłami mijania i wolałbym mieć jednak nad tym większą kontrolę. W górnych częściach deski rozdzielczej w XC40 dostajemy dobrze wyglądające, miękkie materiały. Spotkać można też tutaj ciekawie prezentujące się plastikowe wstawki. Mamy fajny wzorek, trochę niżej na drzwiach
Obecne są odpowiednio miękkie podłokietniki, spora część dolnych partii drzwi wykończona jest włochatym materiałem, niższe części kokpitu to już też standardowe twarde plastiki. W tych bardziej eksponowanych miejscach są one matowe i mają dobrą jakość. Tunel środkowy tutaj za dużo jest moim zdaniem tej fortepianowej czerni, nie jestem tego zwolennikiem. Jeśli chodzi o działanie detali, nie mam żadnych zastrzeżeń, tak samo jak do spasowania, wygląda to odpowiednio. I chociaż w XC40 czuje się trochę bardziej cięcia kosztów, bo na przykład w XC60 względem flagowego XC90 nie ma właściwie różnic jakościowych, tutaj one występują jednak, to ogólnie i tak jakość oceniam zdecydowanie pozytywnie, a obecność wełnianych foteli dodaje tej przestrzeni sporo uroku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w XC40 jest lekki, nie ma też zbyt dużych rozmiarów oraz posiada obłe kształty, dzięki czemu nie przeszkadza w kieszeni. W testowanym egzemplarzu niestety nie został on pokryty z tyłu i na froncie skórą. Mamy w zamian przeciętnej jakości dosyć plastik. Po bokach znajdują się dekoracyjne srebrne wstawki z przyciskami. We wnętrzu po zmroku najbardziej w XC40 zwracają uwagę wstawki na desce rozdzielczej oraz drzwiach, które mają wzór takich warstwic, jak na mapie. Wygląda to ciekawie. Poza tym mamy jeszcze podświetloną dźwignię zmiany biegów bardziej efektownie, a inne dekoracyjne źródła światła są bardziej rozproszone. Na tunelu środkowym są też przestrzenie na nogi, podświetlone kieszenie w drzwiach. Tego za bardzo nie widać w kamerze. Jeśli chodzi o kolorystykę, to nie można nic ruszać. Mamy podświetlenie białe, zarówno instrumentów pokładowych, jak i tych dodatkowych elementów świetlnych, co tworzy tutaj neutralny nastrój, ale przez liczebność źródeł światła i też styl tych wstawek na desce rozdzielczej oraz drzwiach jest tutaj moim zdaniem przyjemnie. Wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Pomimo tego, że lifting XC40 z 2022 roku wpłynął trochę na kształt świateł i je u dołu powiedzmy przyciął, to typowe dla tej marki kształty nawiązujące do litery T albo do młota Tora z mitologii nordyckiej, jak to woli, pozostały w paskach do jazdy dziennej zintegrowanych z kierunkowskazami. Wszędzie z przodu są LEDy, podobnie jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu również występują one w światłach pozycyjnych o charakterystycznym dla Volvo kształcie. Niestety w tej części nadwozia kierunkowskazy są wciąż żarówkowe, co nie pasuje do reszty i nie wiem czemu producent przez tyle lat tego nie poprawił. Ogólnie jednak styl oświetlenia XC40 wciąż wygląda moim zdaniem dobrze. Pikselowe światła obecne w XC40 to nowa technologia Volvo wprowadzona do testowanego modelu wraz z jego odświeżeniem. Jej zadaniem jest takie pionowe wycinanie fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Względem poprzedniego rozwiązania Volvo, opartego o dwa skrętne boczne obszary, tutaj dostajemy wiele drobnych stref, które niezależnie się od siebie wygaszają i dzięki temu można mówić o bardzo dobrej precyzji odcinania fragmentu jasnego od ciemnego i w wielu przypadkach widać, jak elektronika dostraje kształt świetlnego tunelu. Jeśli chodzi o wykrywanie obecności innych pojazdów, to LEDy w XC40 nie myliły się podczas moich nocnych przejażdżek i nie spóźniały się z wygaszaniem środka i robiły to w zachowawczy sposób, to znaczy od razu jak tylko światła innego pojazdu pojawiały się nawet na długich prostych, więc ogólnie jest to technologia, której mogłem zaufać. Dodatkowo dostajemy tutaj wyróżniającą się moc świecenia bez względu na tryb, dzięki czemu do tego rozwiązania w XC40 zdecydowanie bym dopłacił 5300 zł, jeśli podróżowałbym przynajmniej trochę gdzieś poza oświetlonym miastem. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki rozsądny zapas wolnej przestrzeni. Pomimo obecności panoramicznego dachu, moja głowa też nie cierpi, ponieważ na naturalnym ułożeniu ląduje ona tutaj na jego krańcu, ale od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines, więc jest ok. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik elektrycznego XC40 ma pojemność 452 litrów. Dostajemy tutaj dosyć niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy po haczyku na jakieś torby, są także niewielkie kieszenie w nadkolach. Podłoga nie jest w pełni demontowalna, ponieważ można tylko jej przednią część podnieść, tylnej już nie. Pod nią znajduje się jeszcze dodatkowa przestrzeń. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu oparć w drugim rzędzie to 1295 litrów. Dostaje się wtedy idealnie płaską podłogę.
Podsumowując, pomimo znacznie wyższej ceny, XC40 wciąż ma argumenty, aby się nim zainteresować. Na 100% polubią go fani bardziej tradycyjnego sposobu obsługi, a nie upychania wszystkiego w ekranie dotykowym jak w EX30. Testowany model oferuje też o 130 litrów większy bagażnik i ma niektóre niedostępne w tańszym EX30 technologie, bo na przykład nigdzie nie znalazłem informacji o obecności w najnowszym modelu Volvo pikselowych świateł LED. Wciąż jednak różnica kilkudziesięciu tysięcy złotych jest bardzo znacząca jak na stosunkowo podobne rozmiarowo samochody. Ostateczny werdykt będę mógł wydać jak za kilka tygodni od premiery tego filmu. Będę mógł spędzić z EX30 więcej czasu, ale kontakt z XC40 oceniam bardzo pozytywnie, bo to po prostu przyjemny w użytkowaniu crossover, który w wersji mającej ponad 400 koni dawał mi ogrom frajdy, przyznam, bo taka moc pod prawą stopą jest czymś niesamowitym i wcale nie trzeba łamać przepisów, aby ją docenić. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznym XC40. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis, Polska, ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!